Siemaneczko widzowie, z tej strony Godlight. Dzisiaj mam przyjemność Was zaprosić na trzeci odcinek podcastu z serii Cryptopolis. W tym odcinku jest to odcinek specjalny. Skoncentrujemy się na The Game Awards, powiemy jakie są nasze typy, kto myślimy, że wygra i jak w ogóle oceniamy tegoroczną galę. A ja zapraszam Was na podcast. Teraz zanim zaczniemy sam podcast, to oczywiście się przedstawimy. Będziemy tak robić przed każdym podcastem, bo przecież zawsze może nas słuchać ktoś nowy, ale jeśli już nas znacie, no to tą część możecie sobie troszkę przewinąć. Zacznę oczywiście od siebie. Ja się nazywam Daniel Kucner, mój nick to Godlike, jestem redaktorem naczelnym serwisu Game Only, no i do tego też recenzuję gry, co zresztą bardzo lubię robić. Z wykształcenia jestem informatykiem, więc przynajmniej mogę udawać przed Wami, że coś tam wiem na temat technikaliów. Gram głównie na konsolach, natomiast najbardziej ze wszystkich gier lubię gry strategiczne i ekonomiczne, w które, uwaga, też gram na konsoli. No, jestem trochę porąbany, ale myślę, że na pewno się polubimy. Cześć wszystkim, ja mam na imię Kamil, a szerzej znany na platformie X jestem pod pseudonimem Imprezka1, gdzie lubię sobie pogadać o gierkach, popisać, porozmawiać z ludźmi na podobne tematy. Moje ulubione gatunki gier to RPG, CRPG i Souls-like'i. Zapraszam wszystkich serdecznie do odsłuchu, mam nadzieję, że będzie się podobać. Siemanko, Rafał z tej strony, co niektórzy mogą mnie już znać jako Bifree Benny. O wykształceniu raczej nie będzie tu gadki, bo to nie ma związku z tematem. Graczem jestem od ponad 30 lat, głównie konsolowym. Można powiedzieć, że weteran FPS-ów wszelakich, głównie multi, począwszy od Unreali, Quake'ów, Doomów, przez CS-y, kody, po BF-y i tak dalej. Aktualnie staram się od tego odcinać dla własnego zdrowia psychicznego. No a poza tym co? Gram we wszystko co dobre, może poza strategiami. W moich żyłach płynie Bloodborneum. Jestem Mateusz. Wiele osób może kojarzyć mnie z Twittera jako Aureliusz, czy też Kaczor. Gram w różne gry, od strategii, po strzelanki, po różnego rodzaju przygody, horrory i tak dalej. Po prostu co to uznam za coś ciekawego, no to po prostu w to gram. Ale jeżeli mam wybrać swój taki main gatunek, no to zdecydowanie seria Dark Souls, w której mam 5000 elo, oraz Elden Ring, w którym mam 10 000 elo i jestem Grandmasterem. No to zaczynamy widzowie, witamy Was jeszcze raz serdecznie. Na początek zacznijmy od kategorii Best Multiplayer. Jako że Benny jesteś w tym temacie ekspertem, to zacznijmy od Ciebie, byczku. Ekspertem. Nie, no co? No, Ekspertem! biorąc pod uwagę te gry, jakie tu wzięli, ja to się tam rozbijałem między kodem a Helldiversami. Boli mnie, jak Helldiversy są wspierane, czyli no, co ludzie chcą, a co Arrowhead robi, czyli nie robi nic, żeby poprawić, powiedzmy, tą rozgrywkę. W sensie wszystko nerfią, balansują nie tym, co potrzeba grę, tak? Czyli nerfy na bronię, zamiast na przykład balansować ilością albo poziomem przeciwników w ten sposób. No i co u mnie wylądowało, to Call of Duty, no niestety. Niestety albo stety, no to jest bardzo dziwna Albo kategoria niestety, w tym roku. No jeżeli ja muszę zagłosować i oddać głos na koda, no to coś jest chyba nie halo, bo jednak ten kod też jest w takim stanie, jakim jest. No ale no nie masz alternatywy w tym momencie. Nominacje są, no są jakie są. Ale Ty kochasz koda przecież, to jak? No- Nie lubisz na koda głosować? To jest, wiesz, to jest ten syndrom sztokholmski, nie? Love-hate relationship to jest. Mówię, takie. nie, no ja między jak u mnie Helldiversami, kiedyś w Fifie. tak, między Helldiversami a kodem się rozbijałem, no poszło na koda ze względu, no że Helldivers teraz jest w takim dziwnym trochę stanie przez to wsparcie twórców. No a u was jak? Ja Helldivers wybrałem, bo w sumie jeśli chodzi o te multiki, co w tym roku mamy nominowane, to jeszcze grałem tylko w Tekkena 8, ale nie kompletnie mi ta część Tekkena nie siadła, więc wybór był no prosty, no między dwoma, a że Helldivers więcej czasu spędziłem i bardziej mi się podobało, no to wybrałem Helldivers. Dużo tu zastanawiać się nie musiałem. A, to jak jest coś pewny swojego, to najważniejsze, nie? Tak. No tak, nie, u mnie tutaj dosyć wybór był prosty. Dla mnie to był głos albo na Call of Duty, albo na Helldivers.
ale pod względem takiej czystego fanu i wydaje mi się, że popularności, ze względu na to, że bo zagłosowałem na Helldivers, ale ze względu na to, że tu się odbywał taki metagaming, po prostu dużo się działo poza grą. Byli liczni gracze, zbierali się na Discordach, grali ze znajomymi i wydaje mi się, że to jest pewnym wyznacznikiem tego, że to jest gra najlepsza multiplayer, bo ludzie się po prostu mieli czysty fan z tego. Z tych Ale śmiesznych właśnie tu się ragdolli, wtrącę, trochę bo to jest tak, ale to był początek gry, wiesz, kiedy ta gra była naprawdę przyjemna. To jest, jak my żeśmy wtedy grali, to mieliśmy tą ekipę, to się zupełnie inaczej grało niż teraz, bo teraz momentami ta gra aż cię irytuje przez to, że dosłownie każde bronie, które dawały ci frajdę, one są znerfione do takiego poziomu, że ich nie ma sensu w ogóle używać. Przeciwników jest za dużo, są za silni, a ty masz za słabe bronie, że gra na wyższych poziomach zaczyna cię frustrować. To, co jak my żeśmy się wtedy bawili, to jest zupełnie inna jazda w tym momencie. Dlatego ja tylko dlatego nie oddałem głosu na to, bo jakby było, powiedzmy, to głosowanie zaraz po premierze tej gry, ona była w takim stanie jak wtedy, no to oczywiście u mnie też by poszedł Helldivers mimo wszystko, bo tak jak mówisz, koopowa zabawa to tam jest, wiesz, bajka. No bajka, ja też grałem na premierę, to też była bajeczka. No dobra, to teraz ja pewnie, tak? Bo tu już chyba Aurelio skończył. No to tak, ja powiem, że miałem ciężki orzech do zgryzienia, bo w sumie ja grałem tylko w 2 gry z tej całej listy, tak? Ja grałem w Helldivers To i jak grałem ja. Space Marina 2, natomiast nadal miałem naprawdę kurwa ciężkie zadanie, żeby kogoś tutaj wybrać. Zarówno Helldivers, tak jak i Warhammer 40k Space Marine 2, no to świetne dla mnie gierki obie są. I w tego Warhammera bawiłem się zajebiście, w Helldivers też się bawiłem zajebiście. Wiecie, Warhammer może nie jest teraz ogólnie aż tak bardzo popularny jak był ten Helldivers, bo tam był, tak jak mówił Aurelio, że się ludzie zbierali w ogóle i tak dalej. Przy tym Warhammerze Space Marine też tak było, ale jednak w troszkę mniejszym, że tak powiem, stopniu to tak nie wybuchło, tak? Ale obie gry są zajebiste. Mimo to ja jednak zagłosowałem na Helldivers. Mi się wydaje, że pomimo tych wad właśnie, że tam nerfią bronię, źle ogólnie zrobili parę rzeczy, to i tak jest to gra, która daje tak zajebisty fan, że po prostu no ciężko mi na mnie zagłosować. Ten Space Marine, kurwa, też jest naprawdę zajebisty, tak? Jakbym był fanem Warhammera, może bym na niego zagłosował, tak? Ale nie jestem fanem Warhammera i mi się w obu tych grach bawiłem się zajebiście. Myślę, że Helldivers na to zasługuje jak najbardziej, tym bardziej też, że on był takim czarnym koniem trochę. No bo ten Warhammer wiadomo było, że dużo ludzi się hypowało, że to będzie zajebiste, no wyszło naprawdę fajnie, a ten Helldivers tak kurwa z dupy wleciał, nie, rozpierdolił wszystką, całą konkurencję. Mi się wydaje, że to jest dość ciekawe, że właśnie został takim czarnym koniem. Naprawdę zajebiście się w tym bawiłem, mam też bardzo dużo właśnie takich plusów tej gry, doceniam na przykład szczegóły, jakie w tej grze zostały dodane, że tam od tych potworów się odrywają te kawałki pancerza, że tam nawet jak się gra w kilka osób, to widać te ich statki na ekranie misji. No to jest naprawdę fajnie dopracowana gierka, widać, że zrobiona z duszą. Moim zdaniem zasługuje jak najbardziej na ten głos i to jest na pewno dobry wybór. No a jeszcze tak jest. słowem podsumowania powiem, że Helldivers zdobyło już nagrodę za najlepszą grę roku konsolową na Golden Joystickach oraz za najlepszy trailer i za najlepszą grę multiplayer. Więc już tak jakby Już docenili, nie? docenili już tą grę dokładnie. Co zdobędzie na Game Awardsach 12 grudnia, no to zobaczymy, ale kibicuję w tej grze, bo to jest taki serio, tak jak Daniel powiedział, taki czysty fan, nie irytujesz się przy Czysty tej grze. fan, no, znaczy no, teraz już tak, ale to mówię, no ja mam, podejrzewam, trochę więcej godzin przegranych w to niż wy, także ja odczułem bardzo tą różnicę, jak mocno ta gra się zmieniła. Zresztą to widać po ilości graczy i po tym, co się dzieje na przykład na Reddicie. No ale to swoją drogą. Ja mam syndrom sztokholmski. Jakby koda nie było, to na pewno Helldivers u mnie też by wylądował, nie? No dobra, Fajnie. lecimy dalej. No dobra, to teraz chyba Teraz bez taka, RPG. tak, teraz taka kategoria, która wzbudza wiele zainteresowania, jest bardzo I taka kontrowersji. kontrowersyjna wokół tej gry. Miałem już okazję zetrzeć się parę razy z ludźmi na Twitterze w tym temacie. Tak? Tak, bo dyskusja polegała na tym, czym jest gra RPG, ale o tym no to trudniejszy nie będziemy o tym rozmawiać dzisiaj. Ale ja oddałem swój głos osobiście w tej kategorii na
Dragon's Dogma. Uważam, że ta gra swego rodzaju zredefiniowała pojęcie takiego action JRPG'a. Tutaj zadania żyją po prostu własnym życiem. Mamy dużą dowolność, bo postacie po prostu funkcjonują, nie czekają na nas. Zadanie, jeżeli je zignorujesz, może odbyć się poza po prostu twoją wiedzą. To jest moim zdaniem swego rodzaju innowacyjne. Tak samo ta dosyć przez wielu zakrzyczana mechanika, dosyć hardkorowa tego, że wszyscy mogą umrzeć, ale też możemy z drugiej strony każdego wskrzesić. To jest bardzo ciekawe podejście. Z drugiej strony jest też Elden Ring, DLC. Jak bardzo pałam sympatią do Elden Ringa, tak uważam, że no nie powinien znajdować się w tej kategorii. Ale no mój głos poszedł na Dragon's Dogma. Jak tam u was to wyglądało? To teraz No co, czy- ja zawiążę ty? do Dobra. tego, do Elderlinga, bo ja wybrałem Elderlinga, bo u mnie innego wyboru tu nie było. Dragon's Dogma mnie ominęła, zwłaszcza, że w jakim stanie wylądowała na premierę. Final Fantasy grałem 7, ale nie tego, więc nie mogłem się odnieść jakikolwiek. Like a Dragon to jest w ogóle nie moja bajka, a Metafort wylądował akurat w takim momencie, że no, nie mogłem sobie go sprawić, więc no idąc drogą dedukcji, jedną tytuł tylko mogłem wybrać. No i padło na Elderlinga. Czy ubolewam nad tym faktem? Nie, bo wielbię tą grę. I tyle. Co mogę więcej powiedzieć? Przypomnij, Nic. ile masz godzin w Elden Ringu? 340 chyba? O, matko. No to sporo. Pograłeś. Za trochę tam Pograłeś, spędził. no. No ja No. zagłosowałem na Dragon's Dogma. Dla mnie tu w tym momencie nie ma innego wyboru. No Final to nie jest jakiś, no powiedzmy, no nie, no to nie jest RPG. No to dla mnie to on w ogóle nie powinno się tutaj znaleźć, tak? No Elden Ring, dobra, Podkreślił, spoko, chociaż że fajne, to jest że ból, Final że to jest DLC, no. że Final to jest po pierwsze remake tej gry. No dobra, jest no to to tam coś remake nowego. remake'iem, no ale, no dobra, no okej, ale no nie, no teraz wróciłem w ogóle do Dogmy, także na bieżąco sobie ogrywam i nie, no śmiało mogę stwierdzić, że to był dobry wybór. No to jest to, co Aurelio mówił, ten świat żyjący, no bo rozgrywka jest, no to nie jest jakieś tam odkrywcze, tak? Ta walka jest, no specyficzna dla tytułu, to jest takie trochę Monster Hunterowe, jeżeli chodzi o tą walkę. No, trzeba się do tego przyzwyczaić, ale cała reszta, tak jak ten właśnie żyjący świat, ten czas, który wpływa na wszystko naokoło, właśnie na zadania, postacie, nawet głupie jakieś przedmioty. Nie no, kurczę, naprawdę spoko to się ogrywa. Także no ja tu jestem zadowolony i stan techniczny w tym momencie, jakby ktoś chciał wrócić na Playce, w końcu ogarnęli. Podejrzewam, że na Xboxie tak samo, no pomijając prosiaka, no bo tam jest no już ogarnięty temat, tak? Ale nawet na zwykłej No. śmiało można sobie wracać. Reszta gier, no Like a Dragon to w ogóle nie mój temat. Od Yakuzy to ja się odbijałem już tyle razy, że nie mam zamiaru nawet w to próbować wchodzić kolejny raz. Gdzieś to jest dla mnie taki infantylny tytuł, że no masakra. No i mówię, no z Finala mówiłem, O. DLC, no to nie wiem, to jest nie ta kategoria. No i Metafor to za późno Nie ma wyszedł, kategorii tak. DLC. No nie Zacznijmy ma od właśnie. tego. A powinno być, kurwa. No powinno Została być. wykasowana, ale to już... No i dobra. Powinna być, ale A też co u do ciebie, Daniel, Dragon's Dogma jak? warto... Ja jeszcze No, powiem u tak, mnie, no. ja jeszcze powiem mów, tak na mów. szybko, że do Dragon's Dogma został dodany język polski, bo to może nie być oczywiste. Na właśnie. premierę No, tego no, nie no. było, Tak, a został dodany. miałem Tak, powiedzieć to też właśnie o tym fajnie, właśnie, fajnie, że do fajnie. Dragon's Dogma No, dodano polski. szanuje się coś takiego. Po czasie, ale no dobrze, że jest. No w ogóle tutaj muszę przyznać, że Capcom teraz ogólnie ogarnął ten oddział polski, no i tam chłopaki się spinają ostro w tym Capcom Polska, jak nas może ktoś ogląda, to pozdrawiamy. Tak, pozdrawiamy. Dobra. Pozdrawiamy. Odnośnie tego RPG, no to tutaj ja też we wszystkie gry nie grałem, od razu mówię tak. Z tego co słyszałem, Metafor jest świetny, troszeczkę tam oglądałem, natomiast nie miałem szansy zagrać niestety, także tutaj nie mogłem do niego postawić. Final Fantasy Rebirth troszkę grałem niezłe, ale nie urwało mi jajec, tak? Elden Ringa i Shadow of the Earth 3 oraz Dragon's Dogma przeszedłem całe. Tutaj jakiegoś ostatnio, tak jak mówiłem na tej ostatniej kategorii multiplayer, że miałem ciężki orzech do zgryzienia. Tutaj nie, tutaj miałem bardzo łatwy wybór. Jest to oczywiście Dragon's Dogma 2.
Ten dodatek do Elden Ringa, po pierwsze, że on w ogóle tutaj nie powinien się znaleźć, to jest pierwsza rzecz, a po drugie, nie urwał mi dupy, krótko mówiąc. Jest na pewno gorszy niż podstawka, moim zdaniem. Do tego, no po prostu jest taki okej, po prostu, tak? Całkiem fajny się gra i tyle. A Dogma go po prostu zmasakrowała tutaj w tej kategorii. Tak jak Aurelio mówił, jest to gierka, która jest no dość mocno odmienna w sumie od reszty tego typu gierek zachodnich tutaj na rynku. No tutaj, tak jak mówił też Aurelio, mamy upływający czas, wszyscy mogą się przekręcić, tak? Walka też jest inna w ogóle, ta walka mnie zawsze w tej Dogmie intrygowała, że tak powiem. No bo wiecie, w tych zachodnich RPGach, no to jest z reguły tak, że tam ktoś stoi, napierdala se z boku, coś tam, tak, jakieś czary i tego śmego, a tutaj to jest taki Monster Hunter, że wbijasz, kurwa, na stwora jakiegoś, na gryfa, on potrafi podlecieć z tobą jeszcze kilometr, lecieć, kurwa, potem spadasz, goście cię łapią, no jest adrenalina, rozpierdol taki, że w ogóle kosmos, potem twój mag puszcza jakiegoś Maelstroma, taki wielki wir, że wszystko się rozpierdala wokoło, ten gryf wykurwia o ziemię, no tu jest taki rozpierdol, że naprawdę, jeżeli chodzi o walkę w tej Dogmie, to jest kosmos, mi się to bardzo podobało. No i do tego całkiem fajnie jest zrobione też to, że tam ta gra cię nie prowadzi za rączkę, tak jak większość tych zachodnich gierek, tak? Że dokładnie pójdź tu, powiedz to, zrób to. No tutaj nie zawsze, tak? Trzeba tutaj pomyśleć troszeczkę. Można było zjebać wiele questów. Niektóre questy były źle zaprojektowane, to od razu mówię, ale wiele było całkiem fajnych. Mnie tutaj Dogma właśnie wzięła za serce. Ja oczywiście, tak jak mówiłem, głosuję z czystym sumieniem na Dogmę. Tutaj zaskoczeń nie ma. No No, i ja jeszcze mogę tak elegancko. na szybkości powiedzieć, że ciekawą mechaniką, która została zastosowana w Dragon's Dogmie, to te zaawansowane AI naszych pionków. Jeżeli pionek Tak, był w które świecie właśnie... innego gracza, No. pionek, który był w świecie innego gracza, który miał progres dużo większy niż my, i my wchodziliśmy do naszej gry, to ten pionek zapamiętywał różne trasy i nam mówił: ej, może chodź Tak, za mną, Mhm. pokażę ci coś ciekawego. Czyli w ogóle ja i całego świata, to ja nie wiem, czy wy zwróciliście uwagę, tam masz tą zakładkę historia, tam jak wejdziesz, to masz dosłownie każdego spotkanego NPC-a z opisem. No imię, no to normalne, ale jakie przedmioty, bo tam relacje możesz zawierać sobie z każdym dosłownie NPC-em. To jest takie, no naprawdę, że każdy napotkany NPC to nie jest na zasadzie nikt, tylko on ma jakąś tam swoją rolę i nawet jak ci zginie przypadkowy NPC, możesz go znaleźć na przykład w kostnicy, możesz go sobie Ożywić go można, nie? ożywić, reanimować, powiedzmy. Nie, no to jest takie no kurcze rozwiązania, no i tylko, że właśnie to AI całe Inne podejście to jest. no Na pewno. tych NPC-ów i tak dalej, ale to zjadło właśnie wydania konsolowe, jeżeli chodzi o optymalizację, nie? Bo to był największy problem tej gry, przez co No. ona tak działała na konsoli. Ale już go nie ma, jakby co. Dobra, i tak, już jest dużo lepiej. Także Dragon's Dogma. Możemy iść dalej. mamy dalej? Następną kategorię mamy... zgubiłem Aurelio? się. Action Adventure Best mamy. Action Adventure, Action moje Adventure, tak. Action Adventure. Nie rozumiem w ogóle tej kategorii. Nie Ja rozumiem też nie, gier chyba nikt z nas nie rozumie. Nie rozumiem gier w ogóle zawartych w tej kategorii. Ja wybrałem Silent Hilla. Nad Silent Hillem nie będę się rozwodził. Ja mówiłem już wcześniej, że tam dla mnie to jest po prostu osobiste goty, także jak gdzieś wystąpiło, to od razu wjeżdżał Silent Hill. Nie wiem, o co chodzi w tej kategorii, ona jest bez sensu. Ja głos oddałem i tyle z mojej strony. W sensie problem tej kategorii jest taki, bo nie mamy takiej kategorii jak najlepsza platformówka, bo wychodzi za mało gier platformowych. Mamy tutaj w kategorii Astrobota, który jest reprezentantem platformówek, mamy Prince of Persia, która jest Metroidvanią, mamy Silent Hilla, który jest no horrorem, Kurwa. co by nie No ale mówić. czemu tu jest Adventure i jest No tak, no Astrobot to jebany? jest... No, Przecież to jest bez to sensu. Właśnie, to no dlatego jest, mówię, to bo nie jest mieli głupota. gdzie... Bo nie ma kategorii platformówek, dlatego tu mamy No to w taki Action mogli miszmasz. dać to. Mamy tu taki miszmasz. Osobiście zagłosowałem tutaj na Prince of Persia. Uważam, że to jest bardzo niedoceniona gra tego roku. Wbrew pozorom bardzo dobra Metroidvania. Ma dosyć na tego typu gry dosyć bardzo otwarty świat. Zagadki też są fajnie rozwiązane. Feeling walki też jest dosyć... Na początku to jest maszowanie jednego przycisku, ale potem ta mechanika zaczyna się rozszerzać i mamy po prostu gamę różnych kombinacji ciosów, ultimate'ów i tak dalej i ta gra serio potrafi być trudna.
Ubolewam nad tym, że Ubisoft Montreal został niestety zamknięty, zwłaszcza, że zrobili taką perełkę w portfolio Ubisoftu. Ale gdzie- to zrobił Ubisoft Montpellier. Montpellier, przepraszam, dzięki, że mnie poprawiłeś. Montpellier. I właśnie ubolewam nad tym, bo studio, które zrobiło w tym roku taką perełkę dla Ubisoftu, gdzie no powiedzmy sobie szczerze, no Star Wars Outlast czy poprzednio Avatar czy inne gry, no to nie były jakimiś hitami, a uważam, że to jest taka gra, którą warto docenić i warto sprawdzić. No Ubisoft zresztą wysokie Prime ceny jest. dostało, nie? Ja tak samo zagłosowałem, ale to tylko z tego tytułu, że w żadną z tych gier, te, które były, nie zgrałem, a lubię Metroidowanie i to oglądałem też coś tam na YouTubie, więc mówię, jak już mam głosować, to niech będzie to. Nie, no mówię, to w ogóle chora kategoria, nie? A u ciebie, Daniel, jak? No, U mnie, no cóż, ja się zastanawiam troszeczkę właśnie między Prince of Persią a Astrobotem. Tak jak zresztą zacznijmy od tego, że kategoria jest spierdolona, tak to już mówiłem, bo ja nie wiem w ogóle o co tu chodzi. Czemu te gry to jest Action Adventure, ale już kij z tym. U nas, ja nie ogrywałem osobiście tego Prince of Persia, u nas redaktor Przemek to ogrywał. Mówił, że zajebisty chyba 8,5 wystawił, nawet byliśmy na tej infografice tam, także naprawdę mi się spodobało. Też, tak jak mówił Aurelio, ubolewam, że niestety ten oddział został rozwiązany, bo z tego co pamiętam, Ubi sobie postawił jakiś chory cel sprzedażowy, którego nie dało się osiągnąć. Tak, I po potem czym marudzili, że wrzucił go nie osiągnęli, grę, kurwa. ale po czym w ogóle wrzucili tą grę w ten swój zjebany abonament, nie? Tak, I zdziwieni, nikt że jej się nie kupował, sprzedał. także no, No. debile, no naprawdę. No ale jakby co, no to no już niestety tak wygląda branża nasza. Silent Hilla nie grałem niestety ogólnie, głównie dlatego, że tam nie podesłano mi klucza pomimo próśb, także nie pozdrawiam. Star Warsy dobrze. grałem niezłe i tylko tyle. Także mój głos na pewno ląduje tutaj na Astrobota, którego przeszedłem całego. Otrzymałem go także właśnie od Sony w celu recenzji i kurwa mnie tak wciągnęło, że wow. Myślę, że Astrobot może spokojnie konkurować z najlepszymi platformerami od Nintendo, bo tutaj naprawdę Sony No, pokazało to jest klasę. to, no. Rozpierdolił po prostu konkurencję totalnie i myślę, że tutaj nic mu nie zagrozi, jeżeli chodzi o platformówki. Chyba z najlepszymi właśnie, tak jak mówiłem, tylko może przegrać z najlepszymi platformówkami Nintendo, ale też nie wiem, czy przegra, bo jest to klasa sama w sobie. Bardzo innowacyjna gra, pięknie działająca, pięknie wyglądająca, bardzo wciągająca. No, do niewielu rzeczy można się przyczepić. Ja tylko do jednej rzeczy pamiętam się przyczepiłem, że nie było tam trybu easy. Pamiętam, że Sony zawsze daje w tych grach jakieś tryby easy i tak dalej, że to jest gra dla każdego. To wygląda w sumie jak taka gra trochę dla każdego. A tam jednak te levele późniejsze potrafiły dać w kozie. Się przyczepiłem do tego, że nie było właśnie jakiegoś trybu takiego bardziej dla casuali. Oprócz tego nie miałem żadnych zastrzeżeń praktycznie, także mój głos Astrobocik, byczku, wygrywasz. Astrobocik, dobra. I tyle. No i mamy, dobra. Następną to teraz kategorię. Best Action. Best action, tak jest. Best Action. No i tu mamy. Tu już jest lepiej, tak? Bo mamy Warhammera, mamy Stellar Blade'a, mamy Helldiversów. Call of Duty. Nie wiem, no dobra, niech będzie. I mamy. Średnio trochę action. mamy Wukonga. Ode mnie głos poszedł. Zastanawiałem się między Wukongiem i Stellar Blade'em, ale. No nie, u mnie poszedł na Stellar Blade'a, jeżeli chodzi o grę action, to jest level wyżej nad Wukongiem. Wukong to wiadomo, graficznie, design, ale gameplayowo jest płytki, tak? Daje masę frajdy, ale to nie jest to. No tu mamy i eksplorację, fabułkę, dupę cycki, wiadomo, ale fajny system Najważniejsze. walki. Nie, fajny system walki, rozbudowany. Nie, no tutaj zdecydowanie z mojej strony Stellar Blade i podejrzewam, że to będzie taki, no może zgarnąć tą nagrodę mimo wszystko. Nie będę się No, też mi się rozpisywał. wydaje. Każdy, kto chce, może sobie zagrać, sprawdzić, chociaż podejrzewam, że większość tak zagrała, także no w tej kategorii zdecydowanie Stellarek. To jeśli ja mogę teraz, bo chciałem też troszeczkę o Stellarze powiedzieć. Ja ogólnie mam tak, że ja nie kupuję gier, które są bardzo długo drogie i po prostu, no nie chcę wydawać dużo kasy na gry. Ja z reguły kupuję gry, jak tak staniałem gdzieś tak, nie wiem, 100, 150, nie? Ten Stellar ma taką przypadłość, że on jest Stellar Blade, że jest strasznie dalej drogi. Tam chyba, nie wiem, 280 zł chyba najtaniej, jest coś w tym stylu chyba. Ale kurwa, No powiem płycie, tak. tak. W sklepie jeszcze nie był na promocji chyba ani razu. No,
powiem wam tak, jak chcecie jakąkolwiek grę kupić w tym roku, to kupcie tego Stellar Blade'a, bo kurwa to jest takie zajebiste, naprawdę. Grałem w to tak totalnie w ciemno, no bo zobaczyłem sobie trailer, o fajnie jest jakaś ładna laska, no to pewnie wiecie, gameplay będzie płytki, nie? Będą cycki, dupa i tak dalej. A tutaj się okazało, że totalnie nie, że cycki w tej grze i tak dalej, to jest tylko jakiś tam pikuś daleki, tak? Że to jest w sumie nieważne, tak? Bo tutaj jest świetny system walki, jest całkiem ciekawa fabuła, jest fajnie zrobiony świat. No ja się zaskoczyłem bardzo na tej grze, bo to jest w sumie taki slasher trochę, tak? Taki akcyjny jak slasher. Ja nie lubię slasherów ogólnie, natomiast ta gra mnie tak zaskoczyła, że przeszedłem ją do końca i jeszcze teraz dostała patcha na Pro i chyba jeszcze sobie platynkę wbiję, bo naprawdę zajebiście mi się w to grało, no. Coś pięknego. Do tego jest grafika też świetna, nie wiem czy mówiłem już o grafice, także grafika jest naprawdę kozak. Na Pro są jeszcze jakieś dodatkowe tryby, także już w ogóle kosmos. Teraz słyszałem, że mają przejść na Unreal 5, także nie róbcie tego, błagam, nie przechodźcie na tego Unreal 5, bo tutaj na tym Unreal Engine 4 pokazaliście naprawdę klasę deweloperzy właśnie od tego Stellar Blade'a. Gierka jest kozak, a PC-towcy żałujcie, że nie możecie w to zagrać. Żałujcie naprawdę. Także mój głos na pewno Stellar Blade. Nie było Xboxowcy! Xboxowcy. Xboxowcy też, tak. Tak. A u was, chłopaki? JJ? No to co? U mnie to Wukong. No tak, bo Dla Wukonga, mnie tak. z tych wszystkich gier ogólnie dla mnie z tych wszystkich gier, w sensie ogólnie co w tym roku wyszły, no jakby była kategoria dla DLC, no to bym wybrał DLC roku, wiadomo, Elden Ringa, ale no tak, że gry sama w sobie gra, bo na początku to też mówię, głosuję na Elden Ringa w większości co będą kategorii, ale po przemyśleniach jeszcze posiedziałem dłużej z tym wszystkim i po prostu Elden Ringa w sumie tylko w jednej kategorii, ale zresztą powiedzieliśmy w RPG. I tutaj wybór był prosty, no po prostu Wukong, no. To jest jedna z tych gier w tym roku, w która no, spędziłem trochę czasu. No, Ja generalnie wykręciła uważam, swoje że ta- liczby, no. No, No, 2,5 miliona graczy Uważasz, w Picus, że co? to nie jest mało, nie? Chinole w większości. Nieważne. Klasyczny Dobra, argument. dawaj Aurelio, nawijaj. dobra, jak już mogę coś powiedzieć, to uważam, że generalnie to jest bardzo mocna, jedna z mocniejszych kategorii w tym zestawieniu na Game Awardsach. I szczerze zagrałem w większość tych gier. No, mimo że mam, to nie zagrałem w tego Stellar Blade, jakoś zabrakło mi czasu. Więc mój głos jest dość nietypowy, niepopularny, bo za najlepszą grę akcji bym po raz kolejny oddał głos na Helldiversów i właśnie na Helldiversy oddałem. No tak jak wcześniej mówiliśmy, ta gra to jest czysty fan i uważam, że taka czysta Ja ci zrobię akcji. czysty fan, zobaczysz. Ale autentycznie, to jest taki czysty fan akcji. Tu nie ma żadnego takiego głębszego przesłania. Ty No nie, no jesteś to chodzi. supergalaktycznym żołnierzem, który ma walczyć za demokrację z robalami. No takie kino niskiej klasy, ale bawi po prostu. Specjalnie właśnie takie kino niskiej Tak, klasy i to daje tak. fan, kurwa. Tak, i to jest właśnie No dobrze. w taką otoczkę takiej groteski, ciebie pastiżu, ale to jest właśnie ciekawe, tak. Tak, tak. No dobra. Dobrze, no czyli, To co mamy czyli głosy się różnią. Dobra, Oj, dalej tak, mamy no. co? Ale to jest najfajniejsze. Indie. Best debiut indie. Debiutująca gra indie. Debiutująca To już gra jest. indie. Ja tu powiem tak, że przejrzałem ja te gry. Mam co niektóre, ale nie miałem okazji jeszcze zagrać. Mój głos padł na Manor Lordsa ze względu, że to nasza gra. O, może tak. I tyle. I nie wypowiem się, nie grałem. Chłopaki grają, tego Balatro polecają, tam się jarają w cholerę, ale nie ma kiedy, nie mam czasu już na takie gry. Już nie mam kiedy jeszcze wyciułać nawet głupie pół godziny, żeby posprawdzać tę grę. A większość mówię, no to wszystko z tej kategorii, oprócz w sumie Manor Lorda mam. Ale nie ma kiedy tego sprawdzić, także a Manor Lord wiadomo, nasza gra, poszedł głos i elo. No, to tak samo. Polska górą. A Aurelio? No to będzie taka kategoria, którą w naszej społeczności będzie duże zainteresowanie, bo u nas ludzie
no wielbią te indyki. Tutaj z tego, co obserwowałem na Twitterze, Discordzie czy innych naszych mediach, no to dużo osób wskazywało Mano, Anilwell czy Balatro. Ale no mój głos też poszedł na Mandalorca, miałem okazję zagrać. Kupiłem już no, w takim wczesnym tym Early Accessie i szacunek, że na początek robiła to po pierwsze jedna osoba, potem wokół tej osoby zbudował się team, ale same podstawy, grafikę, mechaniki, które są do teraz w tej grze i są po prostu ulepszane, to clue całej tej gry zrobiła jeden człowiek, więc za to szacunek. Po pierwsze to jest przede wszystkim nasza polska gra, więc logiczne, że raczej będziemy wspierać swoich. No pewnie. To jeszcze ja, tak? To ja teraz się wypowiem. Tak jest. No tutaj większość z was zagłosowała na Manor-Lordsy, bo wspieracie Polskę. No ja oczywiście rozumiem patriotyzm i tak dalej, ale no ja się nie kieruję, tak? Że tak powiem, nie kieruję się pochodzeniem totalnie w tych recenzjach moich nawet i prywatnie też. Także dla mnie to jest kompletnie bez znaczenia, że tam Manor-Lords to jest na przykład polski. Ja od razu powiem, że w żadną z tych gier nie grałem, tylko wiem mniej więcej jak to wygląda, widziałem gameplay i tak dalej, także tutaj może mój głos nie być jakiś dokładny. Natomiast z tego co widzę, to naprawdę innowacyjny i największy fan dawał chyba ten Balatro, czyli tak zwane Bailando, które ja przezywam, bo ciężko mi jakoś zapamiętać nazwę tego tytułu, za każdym razem mówię Bailando. W każdym razie, Bailando jest naprawdę ciekawą gierką, łączy sporo różnych mechanik i to w sumie jest takie niby gówno, tak? A daje taki fan, że ludzie siedzą po kilkanaście godzin. Ja to tylko widziałem niedużo w sumie, natomiast potrafię docenić to, co z tą grą zrobiono, że to jest bardzo, bardzo oryginalna produkcja. Pomimo, że ten Manor-Lords wygląda fajnie, no to mi się wydaje, że jednak tutaj głos się należy bardziej temu Bailando, czyli Balatro, za to właśnie, za tą oryginalność, za ten pomysł i w sumie też za to, że to daje taki fan, tak? Czyli mój głos oddaję na Balatro. No Balatro, dobra. Spoko. Tu już o tym nie będziemy rozmawiać, Balatro sporo raczej zgarnie. Tak, Dostanę w ale propos polskich gier, to zaznaczmy, że w najlepszych strategiach mamy jeszcze Frostpunka i Manor Lorda razem. Także jak ktoś ma ochotę, to tam może sobie zagłosować. Dobra, dalej mamy... Co my mamy? Niezależne Best gierki, Independent Game. Tak jest, Independent Tak. Games. I co my tu mamy? Animal Well, Balatro, nie mam pojęcia co to jest, to... Jezu, co to w ogóle jest? Jakaś Niwa, UFO? Lorey and the Laser Eyes. Nie mam pojęcia. Z laserowymi oddałem- oczami. Nie wiem, dziwne jakieś tytuły, raczej znowu sytuacja. Mam tytuły, a nie mam kiedy zagrać. I tak samo głos Znam poszedł to. na Balatro, tak, ze względu właśnie to, co ty żeś Daniel mówił, widzę ile ludzi przy tym potrafią czasu spędzać, tak. Cały dzień potrafią I utopić, cały nie? dzień, tak, Ciągle. i to tak, i każdy się jara, każdy chwali i potrafią naprawdę kilkanaście godzin przy tym siedzieć, co jest dla mnie dziwne i naprawdę aż szczerze boję się to odpalać, jeżeli to ma taki, też. wiesz, taki vibe i tak ludzie potrafią wsiąknąć w to. No ja powiem tyle, że no tutaj oddałem głos na Balatro. Zaznaczę, że nie miałem również okazji sprawić, ale z tego samego względu, że widzę jak ludzie po prostu szaleją za tą produkcją. W jakimś stopniu jest ten produkt taki uzależniający. Oglądałem też głosowanie, na co głosował Rysław, którego serdecznie pozdrawiam. I on sam mówił, że wystrzega się tego, żeby nie głosować we wszystkim na Balatro, bo tak mu się ta gra spodobała, że nie chce, że chce być po prostu jak najbardziej rzetelny w swoim wyborze i po prostu musi się hamować, żeby na tą grę nie głosować. Tak weszła ta gra po prostu w głowę. Siadło. Siadło to i to jest to. konkretnie. No dobrze, JJ. To ja na przekór temu uzależnieniu i u mnie jest Animal Well. ale Ja ograłeś jestem Animal naprzeciw Well? temu uzależnieniu. Tak, grałem. A, Spoko no była to gierka. fajnie, dobra, okej, akurat ty masz spoko, bo Nareszcie żeś ktoś coś pograł ogarnął. z tego, tak, bo u nas to jest sytuacja, że wiesz, jeździmy po tym, co ludzie nam mówią. Mi pomaga przy ogrywaniu do indyków Steam Deck generalnie. No to jest to. No na Switchu ja w sumie mógłbym też ogrywać, ale kurde z czasem jest ciężko. No nie ma, A nie, że nie ostatnio ma też czasu. dużo pociągami jeżdżę. Że ostatnio dużo pociągami jeżdżę, to jest kiedy grać, powiem O. wam, w takie krótkie gierki. No, W sensie, idealnie, nie? Ja Pociąg by sobie zauważy- odpalić. ja zauważyłem co do naszej tutaj ekipy podcastowej, że w sumie my bardziej skupiamy się na takich AAA-ach, co nie?
Tutaj bardziej Znaczy to jest ogrywamy to, że takie teraz duże, wiesz, duże AAA mięsko. Tak, no nie ograsz tak szybko bo często te indyki to jest na parę godzin, ale ciężko już znaleźć między tymi innymi tytułami te parę godzin, żeby ograć to. To jest, wiesz, taki problem. No, Tak, to jest tak, największy tak. problem. No To dobrze, jeszcze czyli chyba, tak? mamy, no, Jeszcze ja? No, Jeszcze Daniel, ja to hamuj się. króciutko. tak, okej, Króciutko, dobra. krótko i na temat, jak to mówi Tiger Bonzo. Także krótko i na temat Bailando, oczywiście Balatro. O tej grze już mówiłem, więc nie będę mówił ponownie. Na to głosuję. Dobra, No i teraz dobra. chciałbym zacząć. Teraz mamy kategorię innowacje w dostępności i chciałbym powiedzieć, Nie. że dla mnie żadnym zaskoczeniem nie jest to, że tylko w tej kategorii dostał głos jedyny Dragon Age. Od początku to mówiłem, że jeżeli Dragon Age dostanie jakąkolwiek nominację, to dostanie właśnie w tej kategorii. I nie jest to dla mnie żadnym zaskoczeniem. Czy ja na przykład nie rozumiem w ogóle Koda i Diablo w tej kategorii, co one tam robią. W sensie tu chodzi o to, żeby, wiesz, opcje dostępności dla osób niepełnosprawnych. Ja tu oddałem osobiście głos na Diablo, bo Diablo takich opcji dużo posiada. Więc mój głos poszedł na to. Ale tak śmiechem, żartem to wiedziałem, że akurat Dragon Age dostanie jako jedyny głos w tej kategorii, bo uwaga, powiem coś kontrowersyjnego na nagraniu. Uważam, że miałki z RPG jest z Dragon Age'a po prostu. Tam To chyba nic kontrowersyjnego akurat. Także... Akurat wyszło w ostatniej... No to jest gra akcja, Ostat- nie RPG. Kurwa, ludzie, No ogarnijcie tak, się z to tym jest gra RPG-iem. akcja. Tak, ale no mówię, też miałem bardzo taką nieprzyjemną No dyskusję wiemy, na Twitterze. widzieliśmy. Wiedzieliście, ale no, dla mnie ten RPG z Dragon Age'a po prostu jest miałki. nie Tam tylko dla ten ciebie, no, roleplaying w tej grze jest wycięty w całości. Tak samo opcje No, dialogowe praktycznie prowadzone do jednej ścieżki, ale o tym może Daniel więcej powiedzieć, bo on się dosyć długo ogrywał w tym niestety. i współczuję szczerze. No jest czego współczuć. W ogóle zacznę od tego, że ja nie za bardzo ogarniam tą kategorię, bo to jest kategoria... Ja też nie, ja nie opcji wiem. Na dostępności. początku, tak, ja nie wiedziałem o co tam chodzi na początku. Tak, bo ja To zaczynam chodzi o mniej więcej ułatwienia się dla ogarnąłem, o co tu niepełnosprawnych chodzi. po prostu. Ale no to jest trochę tak moim zdaniem na wyrost ta kategoria, albo w sumie no nie wiem za bardzo co tu oceniać, tak? Tak, równie dobrze Że tu ile tego ma mogło nie być. więcej opcji, tak? No równie No. dobrze tego mogło nie być. No ale tak, ja tutaj nie zagłosowałem, od razu mówię, na nic, bo ja po prostu nie wiem za bardzo jak mam tu głosować, bo te opcje dostępności, ja ich nie używam, ja nie jestem niepełnosprawny, tak? Rozumiem ludzi, którzy mają jakieś niepełnosprawności i fajnie, że takie opcje w grach są, ale robienie z tego plebiscytu moim zdaniem jest bez sensu, bo w sumie ja nie wiem jakby to miało działać, że któraś gra ma więcej opcji, czy fajniejsze ma opcje, no to nie wiem, tak? Jak Mam mamy to wrażenie, oceniać? że ta kategoria właśnie powstała po to, żeby gdzieś wrzucić tego Dragon Age'a. Tego Dragon Age'a, no Żeby może. nie, A nie teraz byli pokrzywdzeni. wracając do tego Dragon Age'a, to pewnie na kanale widzieliście tą recenzję tego Dragon Age'a. Ja też specjalnie podkreśliłem, że po 50 godzinach gry ona jest, także tą grę poznałem dogłębnie, przeszedłem ją, praktycznie wszystkie questy pozaliczałem poboczne i tak dalej. I mogę od razu powiedzieć, że ta gra jest po prostu cienkim Dragon Age'em, jest złym Dragon Age'em, a jeżeli nie brać w kategorii Dragon Age'a, to jest po prostu bardzo przeciętna. Tak jak zresztą powiedzieliście, to nie jest w ogóle RPG, to jest gra akcji. Bardzo mnie boli, że deweloperzy nie powiedzieli nam wcześniej tego, że to będzie gra akcji, tylko ściemniali właśnie cały czas, że to będzie RPG. To nie jest RPG, to jest ogólnie gra akcji. Jako gra akcji jest przeciętna, jako Dragon Age jest kiepska. Wszystko to, co było w Dragon Age'u fajne, czyli ten świat, lokacje, towarzysze, tutaj jest cholernie przeciętne. Grafika jest bardzo cienka na PlayStation 5. Na Pro jest ok i tyle, ale czy naprawdę potrzeba sprzętu za 4 kafle, żeby grafika była ok? Nie wydaje mi się, także to jest kolejny minus. Ja tą grę oceniłem na 5,5, dla mnie to jest po prostu gra kiepska. No i tak jak mówiłem, nie głosuję tutaj na nic, bo to jest po prostu kategoria dla mnie trochę bez sensu. Nie wiem jak tu zagłosować, nie wiem na co. Nie, no to jest dziwna kategoria. JJ, u ciebie jak? Sytuacja? Oddajesz głos czy olałeś? Co? U mnie? Ja dałem na Koda, Oho, bo mogę. pomogę. Tak, krótko wiadomo. zjeść. Gigahat, kurwa, no. No wiadomo, bo w Koda to gra... Totalny czat. Wiesz, patrząc na siebie, wiem, że w Koda gra najwięcej upośledzonych ludzi. Pozdrawiam. Grać w Koda. Jakby był LOL nominowany, to bym na LOLa oj, zagłosował. oj. To chyba do wycięcia, ale dobra.
Dobrze jest, dobrze jest. Dobra, Nie ma następną poprawności kategorię. politycznej. Nie, no pół serio, Dobra. pół żartem. No wiesz, no, niech się nikt nie obraża, no bez przesady, ludzie. Następną No dobra. kategorię mamy... Najlepszy występ aktorski i tutaj dla mnie były dwa zaskoczenia. Po pierwsze, że pojawiło się nominacja dla Humberly Gonzalez, czyli aktorki odgrywającą główną rolę Star Wars Outlaws. Uważam, że ta rola, w jej wykonaniu rola Kay West jest po prostu płytka. Ta postać nie wnosi żadnych emocji, nie mówi też jakoś konkretnie z jakimiś emocjami, po prostu ten tekst wygląda jakby był po prostu, wiecie, czytany z kartki. Tam nie ma A i za jakby grosze. czytało go. Co mówiłeś? Jakby AI to czytało. Oj, dokładnie. no, Tu nie ma dokładnie. żadnych emocji. Tu mam wrażenie po Iwona. prostu, że Aż tak źle to nie było. No. Iwona, ale nie wiem. Nie wiem, czy aktorka wzięła sobie do serca, żeby na przykład zagrać jak ten e, Ryan Gosling, który po prostu jest znany z tego, że gra po prostu twarzą bez emocji, ale u niej to po prostu wyszło tak, wiecie, zero artyzmu w tym było. Mój głos poszedł no jedyny i chyba słuszny głos poszedł na Luca Robertsa z Silent Hero. To, jak on pokazuje te emocje, to jak on przeżywa te swoje taką wewnętrzną przemianę, swoje myśli, to drogę, którą pokonuje i to, jak on takim minimalizmem, mimiką twarzy, czy takimi krótkimi tekstami oddaje emocje, które towarzyszą w tej grze, to jest po prostu świetnie zrealizowane. Trzeba potrafić grać po prostu takim minimalizmem, a on to zrobił świetnie. Znaczy tu wiesz, tu jeszcze jest, no wiadomo, z drugiej strony aktorka, która Maryję, nie? Tam odgrywa i tak dalej, ale to jest to, co mówisz, że pierwsze zwiastuny były takie mocno, nie wiem, te emocje były aż takie za mocne na tych pierwszych zwiastunach, oto też ludzie się tam mocno zesrali, że to wygląda aż za sztucznie i to mocno, powiedzmy, znerfili, w sensie to tak jak mówisz, te emocje widać, ale one nie są aż tak, nie wiem, mocno pokazane, tym bardziej, że Eksponowane tak mocno. No. tak, dużo rzeczy dzieje się, no i on zdaje sobie w pewnym momencie z tego sprawę, że to jest w jego głowie, tak, i no dialogi, emocje, tak, no u mnie tak samo, Luke Roberts wjechał, to było, jak tylko zobaczyłem, nawet nie patrzyłem, co jest dalej, jakie są inne nominacje, bo wiedziałem, że no tu nie ma nikt podjazdu w tym, co on pokazał. Podejrzewam, że w tej kategorii może być jeszcze ta cała melina od Senuły, tak? Od Hellblade'a 2. No, sporo osób też tam też głosowało, będą widziałem. głosy, ale mimo wszystko z tego to no, dla mnie Luke Roberts no, rozjebał system w tym roku, tak? Jeżeli chodzi o tą kategorię. No, No nie dziwię się. ja jeszcze tak powiem, że sporo osób tak z perspektywy po prostu Twittera czy Discorda to typowało na zwycięzcę Brianę White, która jest po prostu z Final Fantasy grała Aerith. I po prostu ludzie typowali ją. Moim zdaniem, no, w tej kategorii Luke Roberts po prostu nie ma sobie równych pod względem takiego artystycznego wykonania. Dokładnie. Ale to warto było wspomnieć, bo wiele osób po prostu no, typuje Brianę po prostu. A jak u was, chłopaki? Czy wy po prostu ominęła was ta Ja tak kategoria? samo jak i u was. Też Silent Hill, w sensie Luke Roberts. To samo wybrałem. A to tylko po tym, co widziałem właśnie u Benego na streama, bo ja tam trochę watch time'u nabiłem u Benego. Czyli to nie oglądałeś go tak, żeby było fajnie, tylko watch time mu nabijałeś. No, Nie, ale no, przy okazji też się sprawdzałem. oglądał, przeżywał tam, no. Cicho tam, kurwa. Nie, żartuję. Dobra, to jeżeli teraz ja mam mówić, bo w sumie wy mnie znacie, tak? Ja nie znam żadnych w ogóle znanych osób, tak? Nie znam youtuberów, nie znam aktorów, w ogóle totalnie ja się odcinam od tego, ja tylko gram w gry i oceniam gry, tak? Teraz w ogóle widzę, że tutaj ta pani Melina była w Hellblade 2. Zrecenzowałem to całe, przeszedłem, nawet nie wiedziałem o tym, to teraz mogę mówić. Natomiast no, rzeczywiście teraz, jeżeli widzę, że ona odpowiadała za to, no to tutaj bym zagłosował na nią. Tam te emocje, ta cała gra aktorska była zrobiona naprawdę świetnie. Nie miałem pojęcia, że to jest ona, ale jak teraz widzę, no to myślę, że ona zasługuje na ten głos. Pomimo, że ta gra była w sumie taka niezła, tak? Była całkiem dobra i tyle, nic więcej.
no to jednak te emocje były bardzo mocną stroną Hellblade'a 2, zresztą tak samo jak 1, bo na tym się opiera cała gra. Myślę, że ona na ten głos zasługuje, bo pokazała tutaj naprawdę, i to w sumie pokazała w takiej bardzo trudnej kategorii, tak? No bo Hellblade to jest taka gra bardzo trudna, tam jest bardzo dużo emocji, właśnie rozterek tej bohaterki i tak dalej, i tak dalej. Nie jest to taki Star Wars Outlaw, że tam wiesz, rozpierducha i tak dalej. Tutaj na pewno było ciężko to zaprezentować, a ona sobie dała z tym radę. Myślę, że zasługuje na ten głos. I tyle. Zobaczymy, jak ograsz Silent Hilla, to na następnym podcaście jeszcze raz cię zapytam o tą kategorię. Ale Ostrzegam, mówisz? Tak, jak zagrasz Silent Hilla, zobaczysz, co tam się dzieje, co tam Luke Roberts wyprawia, wtedy porozmawiamy. No No może dobra, jak kiedyś ten Nie ujmując Hellblade'owi pod tym kątem niczego, bo tam też wiadomo, że jeżeli chodzi o grę aktorską, to też jest topka, tak? Tylko no... Porozmawiamy, zobaczymy, czy zmienisz zdanie, czy nie. Dobra, ja dam Dobra. tylko jeszcze taki disclaimer, że aktorka grająca w Hellblade'zie już była laureatką Game Awardsów za rolę w pierwszej części Hellblade'a. Więc No ona jest, już tak. została odstaczona, a teraz walczy o drugą statuetkę. No to szacun. No w pierwszej też rzeczywiście był kozak, bo ja grałem w 1. Znaczy nie całą To była może. fajna Hellblade. No, Nawet, ale tutaj naprawdę Nawet zaprezentowała pojawiała się. się na trailerze tegorocznych Game Awardsów, jak odbierała właśnie statuetkę za rolę w pierwszym Hellblade'zie. No i dobra. No dobra, to kolejna Jedziemy. kategoria. Mamy raz Hellblade'a, 3 razy Luke'a Robertsa i lecimy dalej. Tak, statystyka się zgadza. Dobra, kolejna kategoria to Score and Music. Score and Music. Taka dosyć też ważna kategoria, bo soundtracki z gier autentycznie potrafią być dobre. Pokazał to Baldur's Gate, między innymi rok temu. Świetny soundtrack moim zdaniem. Alan Wake, taki bardziej melodyjny, również rok temu, świetny soundtrack. W tym roku mamy nominacje między innymi Astrobota, Finala 7, Metafora, Silent Hilla i Stellar Blade. Jak to u was wyglądało? Ostro, jeżeli ja mogę zacząć. No dobra, dawaj. To zaczynamy. Ostro było, bo moim zdaniem zarówno Astrobot, jak i Stellar Blade tutaj pokazały naprawdę świetną muzykę. Astrobot ma po prostu kosmiczną ilość ścieżek dźwiękowych, z czego każda jest praktycznie dopasowana do tego, co się dzieje na ekranie. To jest niesamowite, to naprawdę nadaje tej grze klimat i to też jeszcze bardziej właśnie tą grę, że tak powiem, dopełnia, tak? Bo ona już jest zajebista, z tą muzyką jest jeszcze lepsza. Z drugiej strony mam Stellar Blade'a, który ma też ekstra muzykę, po prostu najwyższy top. Ja mam ze Stellar Blade'a, mam playlistę na Spotify, wam powiem prywatnie, i słucham cały czas tych piosenek ze Stellar Blade'a, to jest po prostu kozak, co oni tu zrobili. Ja w niektórych grach właśnie japońskich, koreańskich i tak dalej, w tych azjatyckich, zauważyłem, że te soundtracki są jakieś takie średnie, tak? Ale tutaj jest naprawdę najwyższej jakości soundtrack, najwyższej jakości muzyka. Jeżeli ja czegoś słucham w czasie wolnym, no to musiało już naprawdę złapać mnie, tak? Moim zdaniem tutaj, pomimo że ten Astrobot jest świetny, i tak Stellar Blade na to jak najbardziej zasługuje. Bo tutaj, jeszcze jedna rzecz, jak mnie zaskoczyła w tym Stellar Blade'zie. Zaskoczyła mnie w sumie dopiero po tym, jak zobaczyłem soundtrack na Spotify, bo wiecie, z reguły w grach jest, nie wiem, gdzieś tak za 20 ścieżek, no 30 ścieżek, tak? A tam jest chyba z 80 czy z 90 piosenek. Fakt, że niektóre są same remiksy, tak? No ale i tak ktoś musiał nad tym posiedzieć, ktoś musiał to poskładać, czy to pasuje i tak dalej. Tego jest tam od jasnej cholery i bardzo wysokiej jakości muzyka tam jest, która dodaje świetnego klimatu. Też przez tą muzykę, mi się wydaje, ta gra smakuje dużo lepiej. Może że dla niektórych ona nie będzie tak świetna, ale dzięki tej muzyce gra się w nią jeszcze dużo lepiej. Moim zdaniem Stellar Blade na to zasługuje jak najbardziej. Ja tu głosuję na Stellar Blade. No dobra, u mnie Silent Hill, wiadomo, ale nie, no, zacznę tak. Stellar, tak jak mówisz, świetny ma soundtrack, ale on mnie strasznie wymęczył, jeżeli chodzi o eksplorację. W sensie utwory są zajebiste, ale tam jest wokal, który momentami to już w łeb ci się wbija tak bardzo, że musiałem wyciszać sobie stopniowo, przyciszać ten soundtrack, żeby go w pewnym momencie jak najmniej słyszeć. Za to walki z bossami, soundtrack jak wjeżdża,
Znaczy No, jako tak, poza- całościowo z jest tym naprawdę Nike, nie? spoko, jest naprawdę spoko, tylko no mówię, moim zdaniem zbyt dużo tych utworów ma wokal, który moim zdaniem jest po czasie męczący, zwłaszcza podczas eksploracji, a tam jest wiadomo dużo tego. Tak. No, tak to z mojej strony wygląda. Silent Hill ma z mojej strony to, co powinien mieć soundtrack z takiego tytułu. I znaczy, no ogólnie są utwory takie, które chwytają za serce, o może tak powiem. Tym bardziej, jeżeli ktoś ograł tytuł i później usłyszy piosenkę, to jest takie, wiesz, że aż powiedzmy świeczki w oczach stają. Astrobot, no też mówisz, spoko soundtrack, jeżeli- ale to jest no. taki, wiesz, takie rzępolenie, fajnie pasuje, jest spoko, ale no nie wybrałbym tego, kurwa, żeby to, wiesz, tam nagrody jakieś za to dawać. No i ode mnie, no mówię, Silent Hill, bo to jest takie, że no mnie tam chwyta za serducho i są takie utwory, że słyszysz to i masz od razu, wiesz, pierwsze tam parę nut i kurwa masz ciary takie na łapach, na plerach. że Gęsia to jest, skórka. wiesz, no, gęsia skórka leci od razu, także no u mnie Silent Hill, no i tyle. Ja jeszcze chciałbym na sekundkę dodać jedną rzecz, bo tutaj też powiedział, że walki z bossami, Benny powiedział, że walki z bossami w Stellar Blade są super. Jak chcecie próbkę, wpiszcie sobie w Google, widzowie, Stellar Blade, Unidentified, niezidentyfikowany Nighttiba, Unidentified Nighttiba OST, czyli tam soundtrack. I to was wyrwie z kapci, naprawdę, wyrwie was z kapci. Także proszę bardzo, przekazuję dalej, może JJ teraz. JJ usnął. U mnie w tym... Za długo, że gadaliśmy, no. Powiem wam szczerze, że ja nie miałem za bardzo co wybrać, bo nic z tego nie grałem, więc ja po prostu wybrałem się męskimi instynktami, czyli wybrałem dupę i cycki. Chłopcu Szanuję, podsumował. Podsumował No dobra. elegancko. Podsumował Ale elegancko. dobrze wybrałeś, słuchaj, dobrze. Jakby Nie. co, to ci mówię, nie? Ja to tak słowem wstępu No jeszcze, ja ogram sobie tą gierkę, nie? Ale no na razie jeszcze musi przyjść czas. ja tak słowem Dobra, wstępu dawaj, Aurelio, powiem, no. że jest wiele ciekawych takich wiesz, ścieżek dźwiękowych w tym roku. Jest Astrobot Final, jest Silent Hill. Mój głos osobiście poszedł na Silent Hilla. No, przede wszystkim już przy samym jak wypuszczeniu story trailera, jak zrobili ten mashup oryginalnego trailera, no to ja zostałem kupiony. No po prostu ciary od samego początku. A w grze jest tego jeszcze więcej. Pojawia się kilka nowych kawałków, pojawia się kilka w większości odświeżonych starych kawałków, ale jest i ta oryginalna ścieżka. To mnie kupił po prostu The Silent Hill. To zakochałem się w tej grze na nowo. Jeszcze jak powiem co słowem do Astrobota. W Astrobocie no, ten soundtrack jest taki dosyć jednolity. On często się powtarza, zapętla. Jest taki pasujący do tego, co się dzieje na ekranie, ale jak już grasz w tę grę, na przykład ja zrobiłem platynę w 24 godziny, no to po 24 godzinach, no to nudzi to, co słyszysz, bo słyszysz to samo, wiesz, jednostajne rzępolenie, mimo że W śnie różni się chyba tam w jakichś śpiewałeś, remixach. jak spałeś, to chyba śpiewałeś dalej, ten soundtrack. Nie, ale nie, autentycznie, o ile w finalu tam jest taki pompatyczny i z rozmachem soundtrack, tak no mnie kupił po prostu serduchem Silent Hill, no. No i dobrze, no i mamy, no i wiadomo. No dobra, Dwa kolejna razy, kategoria, dwa no to razy chyba- dupa cycki, Najważniejsza rzecz, dwa razy wiadomo, nie? Silent Hill. Dobra, co Dobra, lecimy tak się dalej? Co żyje. mamy dalej? Kolejna kategoria no to będzie Art Direction, czyli za osiągnięcie artystyczne pod względem designu i animacji. No i mamy tutaj takie nominacje jak Astrobot, Wukong, Elden Ring DLC, Metaphor i Neva. No i też uważam, że to jest dosyć mocna kategoria, ale no Dla mnie proste. Proste. pozwolę wam zacząć, bo ja coś Dla mnie powiem. też prosty wybór. Kto zaczyna? Może Benny To teraz? ja zacznę, tak, ja już tu Dobra. się wychylam, to Wukong. Nie wiem, artystycznie naprawdę ta gra, postacie, animacje, postaci, przeciwnicy, nawet ten świat, mimo że on jest taki momentami, Te przerywniki, Benny, tak, no przerywniki wiadomo, pomiędzy rozdziałami. i ten bezgłowy grajek. Nie, no Co? ogólnie całościowo, no naprawdę świetnie to wypada. Co by nie mówić o tej grze, od tej strony, jeżeli chodzi design, to jest, no świetnie to jest zrobione. No reszta gier nie ma
moim zdaniem podjazdu tutaj, tak? I Ubijecie. u mnie poleciał, tak, u mnie poleciał Wukong i ten. I tyle. Ja byłem zachwycony po splatynowaniu, także zobaczyłem wszystko, co Mogę mogłem w teraz tej pobić grze. Benego? Możesz, no śmiało, Mogę, możesz dobra. spróbować. No mogę spróbować mogę, tylko okej, rozumiem. Nie no, tutaj dla mnie wybór jest bajecznie prosty. Jeżeli chodzi o Art Direction właśnie, no to tutaj na pewno jest to Astrobot, tak? Jest to gra diabelnie oryginalna. Jest to gra, która połączyła bardzo wiele rzeczy też, że tak powiem, innych. Tam każdy level praktycznie jest inny. Do tego też mamy bardzo dużo postaci z innych gier, także mi się wydaje, że to podpada pod Art Direction. To trzeba jak najbardziej docenić. Zresztą widzieliście też na recenzji pewnie mojej Astrobota, że ile tam jest oryginalnych rzeczy, że tam każda nowa sekcja praktycznie to jest coś nowego. Tam są tony oryginalnych pomysłów. Dla mnie to jest warte uznania. Tutaj na pewno Astrobot. Jeżeli szukacie oryginalnej gry, na pewno Astrobot będzie dobrym wyborem. Ja głosuję na niego. No ja tu mogę wejść z tobą w taką lekką i krótką polemikę, bo o ile Astrobot jest świetną grą i rzeczywiście jest tak jak mówisz, że co każdy poziom to mamy trochę inne mechaniki, trochę inne rozwiązania, całkowicie inny wygląd i nawet takie unikalne mechaniki dla konkretnej postaci, jak się kończyło poziom. No, Tak ta gra moim zdaniem nie robi nic, czego nie robiłyby chociażby inne platformówki, które już wychodziły i patrzę tutaj chociażby na Mario Odyssey, do którego bezpośrednio porównywany jest Astrobot. No niestety dla mnie, o ile bawiłem się świetnie, ta gra zasługuje na wyróżnienie, tak to nie jest niczym wyróżniającym się pod względem takiego arty, designu i animacji. No po prostu już gdzieś to widziałem, mam takie poczucie. ja osobiście bym powiedział, że jednak mam poczucie, że tutaj jest sporo do wyróżnienia, bo oni jeszcze oprócz tego oryginalności, tak jak mówiłem, tej oryginalności całej, to bardzo sprawnie połączyli to z samym Sony i z samą Playką. Tam główną bazą jest nasza Playka. Czegoś takiego ja nie widziałem, szczerze mówiąc, poprzednio w grach. Może w jakiś było, że tam producent wykorzystał właśnie swój Znaczy, sprzęt jako to taką jest, bazę to jest operacyjną. rozwinięcie pomysłu z tej poprzedniej wersji, tej darmowej. Z Playrooma, co była tak, tak. udostępniona, tak. To jest, także no ale tam też był to zajebisty pomysł, tak? A tutaj jest jeszcze jego rozwinięcie. Dla mnie to jest coś, co warto naprawdę docenić. Tutaj jeszcze Aurelio mówił, że dla niego to jest nic takiego innowacyjnego. No ale w sumie, co w platformówkach może być jeszcze A innowacyjnego? no właśnie, to jest, no, wiesz. myślę, że nie da Dobra, się tu ale w za ogóle bardzo co już Aurelio nowego wybrał, wymyślić, bo tak? on nie powiedział w końcu nam. A, no właśnie. No nie, bo tak chciałem na szybko w polemikę wybrać. No mój głos poszedł na Wukonga. No uważam, że ta gra wyróżnia się pod tym względem animacji, które są piękne, animacji tych bossów, którzy się tam pojawiają i ruszają. No grajek bez głowy, no to chyba kupi serce każdego z nas. No, I świetne wykonanie i świetna rola, ale tak pod względem szeroko pojętego artyzmu, no to Wukong. No też chyba czegoś takiego jeszcze nie widzieliśmy, w sensie tak dobrze zrobionej grze bazowanej na chińskiej mitologii. No tego jeszcze nie mieliśmy i według mnie to jest coś takiego świeżego. O ile widzieliśmy multum gier Soulsa podobnych, tak tutaj ta, to było faktycznie ta, taki... ta, ta mitologia chińska to jest takie odświeżenie, no. JJ? Bardzo odświeżające. Wukong. Króciutko. JJ Nie wiem, no dzisiaj co mam więcej rozmowny w powiedzieć. cholerę. Powiedzieliście wszystko na ten temat. No, Krótko i nic na Wukong. więcej nie mam do Jelo. dodania na temat tej gry. I Wukong. kolejna po kategoria, prostu, Wukong, Yellow. No. Wszystko powiedzieliście przed chwilą na W temat. następnej Wukong. nie będzie miał Wukonga, także będzie musiał się trochę wysilić. Chociaż też nie. Pewnie. To może dwa dobra. słowa będą, no. Dobra, następną kategorię mamy narrację panowie. Narracja, czyli storytelling, opowiadanie historii, narracja w developmencie. No tutaj mamy Finala, mamy Like a Dragon nowy, mamy Hellblade'a, Metafora i Silent Hilla. No ja tak, no powiem na szybko, no tutaj uważam, że pod względem narracji gra będzie, tu walka rozgrywać się będzie między Hellblade'em a Silent Hillem. Obydwie gry stawiały na taką mocną narrację, na przeżywanie tych emocji, na opowiadanie historii pod względem świata przedstawionego. No i ja tutaj będę monotonny, bo po raz kolejny no, mój głos poszedł na Silent Hilla.
no uważam, że pod względem storytellingu, mimo że jest to remake, i tu mogą pojawić się głosy, że już to gdzieś kiedyś widzieliśmy, a Hellblade jest historią No, oryginalną, no no tak, to ale mimo jest wszystko trochę na to Silent Hilla bym rozbudowane, tak? zagłosował. No ja od siebie No też tak, no dodam pojawia- Silent Hill, to ja tu nie będę gadał, tam nie wiadomo o czym. Historia, już mówiłem wcześniej, no rozjebała mnie po prostu, w sensie stargała moje Pozytywnie. uczucia i tak dalej. Nie, no tak, to wszystko w pozytywnym odczuciu, nie? To jest, wiesz, z takim uczuciem cię gra zostawia po zakończeniu, że no mało tytułów to robi, także Silent Hill i elo. JJ? No u mnie też Silent Hill, ale to tylko z tego tytułu mówię. Grałem w pierwowzór przed remake, w sensie no w oryginał dwójki, a w żadną z tych gier poza poprzednią częścią Senuły nie grałem, więc no nie było bardzo mi z czego wybierać, więc wybrałem Silent Hilla po prostu, no wybór był jedyny w sumie, że tak powiem. Ale nie było dupy i cycków tym razem. No nie, Chyba, że Marin. trochę inna kategoria. No dobra, to co, zostałem jeszcze ja. Ja z tą kategorią mam taki problem, że w zasadzie przyszedłem tylko Hellblade 2, bo Rebirtha nie przeszedłem do końca. Także ja nie Przeszedłeś czy oddaję... obejrzałeś? Co? Przeszedłeś czy obejrzałeś ten interaktywny film? Przeszedłem, tak. Krótki to on w sumie był, tak, ale całkiem fajny. Natomiast nie wydaje mi się, żeby zasługiwał na tą nagrodę, bo historia mnie tak tutaj nie urwała, że tak powiem, w tym Hellblade'zie. Jako że innych nie ograłem do końca, nie głosuję po prostu, tak? Nie czuję się tutaj uprawniony do głosowania. No dobra, to ja jeszcze też dam na szybko, zanim przejdziemy do kolejnej kategorii, disclaimer, że w tej kategorii na Golden Joystickach Final Fantasy VII wygrał Best Storytelling. Poprzez... No fajna jest też mocnym kandydatem, co by nie mówić. Tu robi No, ja też nie będę to, tu się że wypowiadać, bo- powiedzmy moc Finala Silent Hilla, jeżeli chodzi o odbiór, ile ludzi grało w Finala, ile wiesz w Silent Hilla, to też robi swoje, że No tak, niekoniecznie wiadomo. musi być lepsze, żeby teraz wygrało, po prostu do szerszego grona dotarło. O, może tak. No dobra. Jest jak Kolejny. jest. Kolejne, co my mamy kolejne? Best Game Direction. Tutaj mamy Astrobota, Balatro, Black Myth Wukong, Elder Link, Final Fantasy VII i Metaphor Refantasio. No dobra, ale tutaj warto powiedzieć, że to jest kategoria, którą będziemy oceniać pod względem wybitnej i kreatywnej wizji i innowacyjności w reżyserii i projektowaniu świata w grze. No moim zdaniem, o ile ludzie mnie pewnie zjedzą za to, ale że jest taka możliwość, no to mój głos tu poszedł na ten kontrowersyjny DLC do Elden Ringa. Pod względem takiego właśnie kreatywnej wizji świata, no to Elden Ring to uważam, że jest topowa półka. Te lore, Ja właśnie światy... uważam, że Elden Ring jest zły w tym względem, jeżeli chodzi o świat. Jest za bardzo No proszę. rozwlekły. No, Let them mi to fight. DLC w ogóle nie podeszło od tej strony, jeżeli mówimy samego świata. Dla mnie, tym bardziej, że oni zapowiadali, że będzie bardziej, powiedzmy, ściśnięty, przypominający klasyczne Soulsy. Znowu go rozwlekli, rozciągnęli niepotrzebnie. Tam masz często segmenty takie, że jeździsz na tym koniu gdzieś, nie wiadomo po co, żeby się okazało, że na końcu nie ma kurwa dosłownie nic, nawet bossa. I dla mnie to nie. W tej kategorii, jeżeli chodzi od tej strony patrzymy, nie. Ja Elderinga bym nie dał. Nie ma takiej opcji. Ale w co ogóle. dałeś? To fakt. A co Też dałeś? się zgadzam. Ja od siebie dałem Finala. O, proszę. Nie, no tu jeżeli Ciekawe. chodzi o tą całą wizję i to jak to jest zrobione, jak mocno z oryginału przenieśli to wszystko no bo wiadomo, remake robi swoje, ale mieli się na czym wzorować. No nie, no jest świetnie jest to wzorowane, tak. Ale no, nie wiem, ta kategoria też jest takie, te tytuły tutaj są dziwne, powiedzmy, w tej kategorii. No, szczerze, Finala z braku laku, patrząc na resztę gier, po prostu wybrałem. I tyle. No spoko. No dobra, a Daniel, jak u Ciebie to wyglądało? U mnie ja powiem, że miałem ciężki orzech do zgryzienia pomiędzy Bailando a Ostrobotem. No niestety Bailando, tutaj... nie mogę z tej nazwy Bailando. Ja nie mogę zapamiętać tego Balatro i cały czas widzę Bailando. Także. No ale tutaj o obu tytułach już mówiłem. O Astrobocie mówiłem, że jest szalenie kreatywny, szalenie oryginalny. Bailando też jest szalenie oryginalne, szalenie kreatywne.
I powiem tak, długo się zastanawiałem, natomiast Bailando nie grałem, oglądałem tylko gameplaye. I z tego tylko powodu głosuję na Astrobota. Jakbym ogrywał obie, miałbym jeszcze trudniejsze zadanie, bo nie wiem, co bym wtedy wybrał. Może bym wybrał wtedy Bailando, ale Astrobot urwał mi tyłek, tak powiem. I na niego zagłosuję za to wszystko, co już zresztą o czym powiedziałem, za tą kosmiczną oryginalność, za te wszystkie pomysły, za ten gameplay i tak dalej. Natomiast nie jest tak, że nie miałem łatwego wyboru, tak? Naprawdę ten Bailando jest mocny, ale Astrobota głosuję ostatecznie. Dobra, JJ, chcesz tam coś jeszcze powiedzieć? No, ja mogę tyle Wukong. powiedzieć, że Wukong, ja głosuję generalnie praktycznie na gry, które grałem, no, a tu są 2 tytuły, a w Elden Ringu wkurwiały mnie te rozpierdolone po całej mapie lokacje, w sensie te jakieś pola, jeździsz tam w sumie. Tak, i gdzie tam nic I tam nie ma, mało co albo jest, to był bijesz w największy kółko minus. te No. same smoki. Tak. No, smoki to jest moje, ja nienawidzę, ogólnie jak mam powiedzieć coś złego z Elden Ringu, to są jebane smoki i te rozwległe lokacje. Ja nienawidzę smoków w tej grze, ale to już mniejsza. Puszczasz No laser i to- po nich, stary. No dobrze. Nie no, szanujmy się. Stalowy nożyk tylko. Czyli co? Czyli u ciebie Wukong, tak? Czyli mamy Dobra, Tak jest, Wukong. Eldena, Astro, Wukonga i Finala. finala. Te głosy I się finala. tak rozłożyły. Dobra, to przejdziemy teraz do już ostatniej kategorii, czyli do gry roku. Strategie jeszcze miały być chyba. A, Tam o strategii żeśmy wspominali, że tam w sensie no Frostpunk No jest dobra. i Manor Lords, także że dwie polskie gry. Dwie i polskie zachęcamy gry. do zagłosowania. tak. No dobra, No, to jedziemy. dobra, to Get mamy. check this out. Dobra, mamy teraz kategorię gry roku, czyli mięsko, na które wszyscy czekają na koniec roku. No ja osobiście jestem fanem tego typu plebiscytów. No ja też czekam na Oscary. Lubię te takie emocje, przeżywanie, co kto wygra, mimo że niektórzy uważają, że trochę konkurs popularności, ale mnie to po prostu jara. Powiem jeszcze słowem wstępu, że na Golden Joystickach Ultimate Game of the Year, bo tak się nazywa ta kategoria, wygrał Wukong ku zaskoczeniu wielu osób. A rok temu Baldur's Gate w Game Awardsach. Bez zaskoczenia. Więc bez zaskoczenia rok temu. Kompletnie bez zaskoczenia. Osobiście Dobra, zagłosowałem w kategorii. No dobra, mów. Dobra, osobiście w kategorii gry roku zagłosowałem na Final Fantasy VII. No uważam, że to jest moloch, który ma duże szanse i to mi po prostu mówi serce, że Final wygra, ale rozum mi mówi ze względu na tą kontrowersję, że zostały zmienione zasady, że DLC-ki mogą brać udział w każdej kategorii, no to uważam, że wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że DLC do Elden Ringa pierwszy raz w historii jako DLC wygra grę roku. Chociaż osobiście zagłosowałem na Finala. Ja tu nie miałem swojego typu. W sensie, nie wiem, gdzieś te gry w ogóle mi nie pasowały, jeżeli chodzi o, tak jak na przykład Wukong. No to nie jest zdecydowanie gra, która zasługuje na goty, a mam wrażenie, że ona została tutaj dodana ze względu jaki hype na nią był i co ona zrobiła w te pierwsze tam tygodnie, że tam te 2 miliony graczy, że dawno czegoś takiego po prostu nie było. Elden Ring to DLC, zmiana tych zasad powiedzmy i dopuszczenie tego pod goty, dla mnie to jest jakaś w ogóle chora sytuacja i to jest to, co Aurelio mówi, że całkiem jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że Elden Ring dostanie przez to goty. Ja też zagłosowałem na Finala jako całość, ta gra, co ona tam sobą prezentuje, jak jest wykonana, jak ludzie przede wszystkim się tym też zachwycali tam i nie mówię o recenzentach, tylko o graczach tu od nas znajomi, którzy ogrywali. No jako całość, tak jak właśnie Aurelio mówi, Moloch to jest marka sama w sobie, świetne wykonanie i w tym z tego zestawienia Final zdecydowanie na goty. Daniel? JJ? Czytam ja? Dobra, może być ja. No, możesz być ty. Mogę być ja, dobra. To tak, no jeżeli chodzi o koty, no to tutaj pozwolę sobie wymienić konkurentów, żeby nie było, że kogoś tam pominąłem. Mamy tak, Metaforę Fantazji, o której ja słyszałem, że jest bardzo fajny. Niestety nie grałem, nie za bardzo oglądam też gameplaye, także tego niestety nie mogę wziąć pod uwagę. Final Fantasy VII Rebirth grałem trochę, nie do końca.
Fajne, ale nie urwało mi dupy. Teraz następne. Elden Ring Shadow of the Earth, czyli całe przeszedłem. 7,5 ode mnie dostało. Myślę, że to jest ocena adekwatna, więc nie ma szans na goty, tak? Wukong, tak na oko z tego co widziałem, bo nie grałem też, ale też pewnie było coś koło 7,5. Także też nie ma szans na goty. I teraz mamy dwóch najmocniejszych zawodników, czyli Bailando oraz Astrobota, tak? Ponownie jest ta sytuacja co przed chwilą, także że ja po prostu w Bailando nie grałem. Ale myślę, że i tak wygrałby Astrobot. Astrobot to jest gra, którą ja oceniłem na 9,5. Także jest to ocena bardzo wysoka. Ja w sumie rzadko daję w ogóle takie oceny. Jedyna gra, którą oceniłem na 10 to był Atomic Heart. Także tylko może z Astrobotem konkurować Atomic Heart, u mnie przynajmniej, jeżeli chodzi o recenzję. Atomic Heart na dychę. Kontrowersja, nie? Kurwa mać. No na grubo, ale to jest, Chuj. wiesz, to jest opinia, no, ale... Kontrowersja mocna. Kurwa. 9,5 Astrobocik miałby 10, gdyby nie ten brak tego trybu casual, który mi w sumie nie jest potrzebny, ale oceniam to z perspektywy po prostu tłumów, tak? I gdyby nie ten brak tego trybu casual, to dałbym 10 Astrobotowi. Moim zdaniem ta gra na to zasługuje. Jest to topowy platformer, dla mnie jest to gra roku na pewno. Jeżeli tu by był Stellar Blade, też by wygrał z tym Stellar Blade'em, natomiast Stellar Blade dla mnie też jest bardzo mocną grą. Tak, też tu w tym jest roku. w ogóle zdziwienie, że właśnie na przykład jest Wukong, a nie ma Stellar Blade'a. Ja bym go bo- wywalił i dał Stellar Blade'a. Tak, zamiast i tego Stellar Blade Wukonga, zdecydowanie przebija w Wukongu. Nawet jeżeli chodzi o design, to jest to tak samo. To no Stellar Blade to jest top. Tak, to tak. jest bo dziwne. Tutaj się zgadzam. No niestety w tym roku mamy dziwne nominacje, dziwne kategorie. No, w sumie co od jakiegoś czasu się robi coraz dziwniej, no ale no co zrobić? No, dobra. A JJ, ty jeszcze tak słowem Co? It is what podsumowania it is. o kategoriach, zanim przejdziemy jeszcze na chwilę do innego tematu, to na co Co? zagłosowałeś? Ja powiem, jeśli chodzi o goty, to zagłosowałem z dwóch kont. Z jednego jest Elden Ring, z drugiego jest Black Myth Wukong. Nie grałem w żadną, w żadną lepszą grę w tym roku nie grałem. I tyle. A że zdecydować się ostatecznie nie mogłem i chodziło mi z tyłu głowy, że nie zagłosowałem na Elden Ringa za Chłop pierwszym na razem, dwa tylko na kota Wukonga, no poleciał. to... Na No, dwa bany. Ale na wiedziałem, dwa że bany. będzie Wukong. No, Co? Co wiedziałeś? Wiedziałem, że będzie Wukong tam na 100%. nie No tak, no bo no, wiesz, no jakbym grał w Finala, czy w Metafora, jakbym grał, myślę, że jak grał w Metafora, bo tylko to sam słyszałem, to pewnie bym wybrał Metafora, bo ja lubię takie gry jak właśnie Persona czy coś takiego, ale że grałem tylko z te dwie gry, no to wybór mógł być tylko taki No prosty i cool. logiczny. Nie, no ja powiem, że dosyć ciekawą nominacją jest tu właśnie Bailando a Cabalatro. W sensie, jeżeli to serio wygra, no to będzie potężny policzek dla wielu deweloperów AAA, że gra tak prosta w założeniach, a tak cholernie wciągająca, z prostą grafiką, z ciekawymi mechanikami, które są też proste, no to prostota Balatro, no to po prostu zmiotła ten rok, no to będzie potężny policzek w branży, jeżeli to wygra. Chociaż tak jak Należy się mówiłem, ten policzek. tak, należy się ten policzek, Tak, ale to uważam, jest- że, tak, że przydałoby jednak się. Elden Ring, jednak Elden Ring wygra przez tą zmianę zasad. No i to możemy jeszcze tak, mamy już tą godzinę 10 nagrania. Myślę, że możemy jeszcze chwilę pogadać o tej, co uważacie o tej zmianie, że DLC-ki od tego roku i następnych będą brały udział w każdej kategorii. No to Nie chyba wiem, dla zaskoczenie mnie to jest... będzie, tak. No tak, to wiesz, to DLC-ki powinny mieć swoją kategorię i No, koniec no. tematu, no to wiesz, gry No i roku miały to gry roku. do No i tamtego miały, roku. no i tak powinno być nadal, to jest, no nie wiem, no to jest zła zmiana, tak, bo teraz, nie wiem, DLC wychodzi, gra była, to jest właśnie, no gra jest dobra, znaczy bardzo dobra, ale wcześniej nie zdobyła goty albo coś tam gdzieś w jakiejś kategorii noga się poślizgnęła, dobra, za rok wychodzi DLC, elo, z powrotem, witamy i w każdej kategorii możesz to wrzucać, no bo możesz, bo Goty to jest jeszcze. DLC, jako cała gra, no właśnie, jeszcze goty w to wjeżdża, no nie, tym bardziej, że ten dodatek, no bo tu musimy brać pod uwagę dodatek, a nie całą grę, dodatek nie zasługuje na goty, jest dobry, ale no nie, oni się rozjechali w tym dodatku trochę za bardzo, plus te zmiany, levelowania i tak dalej, tam dużo narzekania, kto przechodził zresztą, no to wie o co tam chodzi. Tak. Bossowie spoko, większość topka, ale no nie, no to, kurwa, no dalej to jest DLC. Ale dobra, Cholera, ale ludzie. panowie, Trochę jakby od tematu odbiegamy troszeczkę chyba. Dobra, ale tak jakby spojrzeć
spojrzeć na to trochę z szerszej perspektywy, nie tylko z perspektywy tego Elden Ringa, który w tym roku jako jedyne DLC dominuje kategorię, ale z tego względu, że trzeba moim zdaniem trochę rozwarstwić to. Pod tym względem, że mamy DLC-ki pokroju na przykład Lake House do Alana Wake'a, którym jest DLC-kiem tylko na godzinę czy tam półtorej kontentu. Mamy DLC do Elden Ringa, które moim zdaniem mogłoby być spokojnie samodzielną produkcją. DLC spokojnie może zająć 30-40 godzin, jeżeli chcemy tam wybadać wszystko, nie przeraszować tego, tylko doświadczyć w pełni tej produkcji. Jest też takim doświadczeniem audiowizualnym, bo nie podchodźmy do tego tak zero-jedynkowo. DLC może być przedstawicielem takim, tak jak każda inna gra. Ona może przekazać artyst, sztukę, spoko gameplay. Nie bierzmy tego, że to jest po prostu nazwane DLC, bo DLC to jest, wiecie, to może być tylko nazwa. To jest Znaczy, po prostu ja kumam, o co ci chodzi, ale mi się wydaje, że jednak powinna być osobna kategoria, tak? No bo Tak, to dalej no bazuje fajnie, bo w innych na kategoriach- marce, która już wyszła i tak tak, dalej. Wiesz, to też, jest- ale chodzi mi o to, że one też mogą być duże, tak? Ale jednak to jest coś innego niż w ogóle osobna gra, tak? To jest coś innego po prostu. Moim zdaniem nie powinno tak być, że one mogą brać udział we wszystkich kategoriach. Zresztą ja mam trochę taki pogląd, że w sumie zlikwidowano to DLC, wpierdzielono to DLC do wszystkich kategorii, zlikwidowano tą kategorię DLC, tylko po to, żeby wcisnąć tu to DLC do Elden Ringa. Mam takie wrażenie, tak? No, każdy ma takie wrażenie tak bo naprawdę. ja tak naprawdę wygląda, no. nie widzę sensu w tym. Nie widzę kompletnie sensu. Dla mnie powinno być osobna kategoria, tam dodatki się mogą tłuc między sobą i też nie wiem, czy ten Elden Ring by tam wygrał. Znaczy ja bym na niego nie głosował pewnie, tak? Ale pewnie by tam wygrał. Wygrałby. Ale że wpierdzielić na przykład do Goty, na przykład DLC do Elden Ringa, to jest jakieś porąbane, tak? Może ono jest duże, tak? Ale to jest coś innego niż cała pełnoprawna gra. Jeżeli From by to wydał jako osobną grę, no to wtedy niech się napierdala, okej, tak? Ale jednak dodatek to jest dodatek. Ja bym to na pewno rozgraniczył i nie pozwoliłbym na taki bajzel, ale no to niestety to TGA się robi po prostu kiepskie, coraz Ja, gorsze. TGA, nie PGA. TGA, tak. No Tak, wiadomo, ale- no tam Jeff e, też lubi przycukrować, tam wiesz, Miyazaki, No, I Ale, love you. ale wiecie, no też nie popadajmy z skrajności w skrajność. Pod tym względem ja będę trochę adwokatem diabła w tej dyskusji, ale skoro normalizacją stało się to, że nominujemy remastery, nominujemy remake'i, wynosimy je na piedestały, przypominam poprzednie lata, Resident Evil 4, czy chociażby inne znane remake'i nominowane do kategorii GOTY, czy chociażby w tym roku też mamy remake'a Final Fantasy VII, który jest jednym z faworytów do wygrania, to czemu nie możemy nominować DLC-ków? To jest kolejny po prostu proces normalizacji. Nie, dla mnie to jest jednak czerwona linia, tak? Remake'i, okej, ale dodatek nie. Jeszcze, To jest już, tak, to jest jeszcze już kompletnie coś zależy, innego. zależy jakie remake'i, no bo jeżeli mówimy to, co żeśmy kiedyś gadali, remake Horizona, jak on by dostał tu w jakiejś kategorii nominację, to przecież tam daj spokój, no nie. Śmiech na Ale sali no by jeżeli, był, tak, jeżeli mówimy o remake'u gry sprzed 20 lat, no to jest już inna bajka, tak, gdzie dostajesz tą samą historię, powiedzmy, bo one często też są zmienione, zmodyfikowane, ten sam świat, no ale podany w zupełnie, to jest zupełnie nowa gra, tak? Także nie kategoryzowałbym tego tak, nie wrzucałbym tego, wiesz, w jeden wór, że teraz do tego też możemy dodać DLC. no. No nie wiem, JJ, obudź się. Chcesz dołączyć do nas do dyskusji? Jestem. Ale dla mnie to i remake'i i DLC nie powinno być w ogóle tego nominowanego do GOTY. No jest. Ani jednego, ani drugiego. I po prostu zrób tak jak powiedziała kategoria najlepsze DLC, wygrał Cyberpunk, wszyscy byli zadowoleni. Zresztą ja do momentu ogłoszenia ocen też byłem święcie przekonany, że będzie ta kategoria, do momentu ocen, do momentu przedstawienia kategorii nominowanych obstawiałem, że że będzie właśnie ta kategoria co w tamtym roku i że właśnie murowanym kandydatem będzie dodatek do Elden Ringa i nie będę się w ogóle zastanawiał nad GOTY, a tu, bo to kilka dni przed ogłoszeniem oni chyba to dali tą informację bodajże, Tak, jeśli się nie mylę. informacji dali kilka dni przed podaniem nominacji. I tu taka informacja, więc
Ja nie jestem ani fanem remake'ów, ani fanem DLC w GOTY ostatecznie, że tak po tych wszystkich Chłopie, przemyśleniach i zastanowieniach. chłopie. Od remake'ów to ty mi się odpierdol. Nie szkaluj mi no to- tu Bitwa Silent Hilla Hilla. mojego. Tak. Nie, no to ja jeszcze Nie, no tak, mówię, szczerze z tymi remake'ami to też ja bym zrobił kategorię specjalną, Kategorię bo osobno. tego zaczyna się robić po prostu za dużo i faktycznie to o ile możemy rozgraniczyć właśnie te, wiesz, remake'i gier sprzed 20 lat, a jakieś tam no sprzed 3 czy The tam, Last of Us Part 2. tak, no na przykład 5 razy wydawane, to nie, no to chyba też powinni zrobić do tego kategorię oddzielną, ale nie, no moje zdanie jest takie, że mimo wszystko dalej to jest DLC, to bazuje na powiedzmy tym, co zrobił i co zyskał Elden Ring przez ten czas tam jak był na rynku i teraz wydali DLC, które wcale nie jest takie świetne, ale trzeba Miyazakiego cmoknąć w pupę, więc wywalimy kategorię DLC i wrzucimy go we wszystko, co jest możliwe, tak? No, tak, dla mnie ja to też tak mam taki wygląda pogląd. i nie, no, dla mnie powinny być kategorie, nawet idąc w stronę właśnie JJ'a, remake i tak samo dać oddzielną kategorię DLC, oddzielną kategorię Yellow. o, no No. to tak I w słowem tym momencie końca- Balatro by rozpruło tam wszystkich, bo by final Tak, wyleciał tak, też Tak, i tam Balatro by się za strobotem tłukł. No. tak, ale dobra, tak słowem końca, no to tak wyglądały nasze nominacje. Głosowaliśmy dość różnie, co wydaje mi się, że było fajnie do posłuchania, bo mamy różny pogląd na różne rzeczy, nie było to tak jednolite. Chociaż w wielu tutaj kategoriach pojawiał się wielokrotnie Wukong czy Silent Hill, ale ogólnie, Chcę się odpierdolić od jednego i od drugiego. ale generalnie mówiliśmy różnie na różne tematy. No to same The Game Award będzie 12 grudnia. Ode mnie taka propozycja do rozważenia, o ile Daniel będzie chciał i chłopaki, że możemy zrobić taki podcast na żywo podczas gali, która będzie Game Awardsów. tak, podczas transmisji. To Jak się na to zobaczymy, co z tym zapatrujecie, no to będzie, jak- zostawiam taki temat. Dobra, No, to myślimy. sobie Tylko obgadamy o na której tym, godzinie to jest mniej więcej? O której to jest godzinie? Jeszcze Koło chyba nie ma. 20-21. Ja nie mam zielonego mi się pojęcia, wydaje, że czy ja można nie będę pomyśleć. pracował, także wiecie, to jest... To weźmiesz No, sobie chorobowę. Pomyślimy, zobaczymy. Teraz to już po ptokach, to już u mnie to już za późno. No to L4 co? byczku i jedziesz tu. Fikołek dla widza No i się dobra, no. żegnamy. Uważam, że możemy kończyć. Była w miarę fajna dyskusja, więc Tak, tym tak, optymistycznym pogadali. akcentem kończymy. Dziękujemy Tak, wam jest. bardzo Mamy- za mamy uwagę, dobry widzowie. czas. Mamy nadzieję, że wam się Dziękujemy podobało. za uwagę. Miłego dnia, miłego wieczoru. Trzymajcie się. I do Trzymajcie następnego. się i miłego TGA oczywiście.